Jak Franek został nurkiem? A kiedy został dobrym nurkiem i jakie rady ma dla innych? Dziś rozmawiam z Frankiem Przeradzkim, który pierwszy kontakt z podwodnym światem zaliczył w roku 2000. 5 lat później był już dive masterem i to po stażu odbytym w Irlandii. Później był Kraków i baza Nautica, z którą Franek współpracuje do dziś. A jeszcze później Dive Key West na Florydzie i polski Hel. Dziś najczęściej można spotkać Franka w Deep Spocie, czyli najgłębszym basenie Europy. Jakie ma uprawnienia? Ujmę to tak. Gdyby Chuck Norris chciał się nauczyć nurkowania, to dzwoniłby do Franka. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Zanim przejdę do tematu tego odcinka, to pragnę poinformować, że materiał ten powstał przy współpracy z DeepSpot, czyli najgłębszym w Europie wielostrefowym symulatorze warunków nurkowych. DeepSpot ma głębokość niemalże 45,5 metra, wypełnia go 8000 m3 superprzejrzystej wody o temperaturze około 33 stopnia. Jest to idealne miejsce dla początkujących oraz zaawansowanych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w komfortowych warunkach. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czy chcesz zacząć nurkować, możesz wejść do podwodnego tunelu i obserwować pasjonatów nurkowania. Teraz wracamy do tematu tego odcinka. Cześć Franek. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? Myślałeś, że powiem, że w Deep Spocie. Tak. A wyjątkowo na Helu. Wyjątkowo na Helu nurkowałem na linie nad Trałowcem. Nie udało nam się dojść do niego, więc zobaczyliśmy linę i wielką zieleń, ale tak, to była zatoka. To jak ostatnio moje nurkowanie na Honorace, też widziałem dużo zielonego i jakieś liny. No to było nietypowe, ale tak wyszło. No, to dłuższa opowieść. Powiedz mi, co robisz na co dzień i czym się zajmujesz? To jest pierwsze pytanie, które jest bardzo trudne, ale postaram się streszczać. Siedzę tutaj, bo jestem instruktorem nurkowania sprzętowego i instruktorem freedivingu, jakby praktykującym, uprawiającym ten zawód jak najbardziej. Czy praktyk, nie teoretyk? Tak. I rzeczywiście jest to jakiś tam duży element mojej codzienności, ale na przykład poza tym trochę jestem dziennikarzem, trochę produkuję content, a mam też, uwaga, malarnię proszkową. Widziałem właśnie na stronie, to zaciekawiło bardzo. Tak, właśnie podoba mi się, bo to niewiele osób spodziewa się po swoim instruktorze nurkowania, że też będzie miał malarnię proszkową, a tak się dziwnie losy potoczyły. Po 10 latach na socjologii zostałem malarzem proszkowym. Okay. Po socjologii zostałeś nurkiem i malarzem. Dokładnie proszkowym. Tak, to fantastyczny życiorys. No właśnie, to w ogóle skąd pomysł na nurkowanie po socjologii? Pomysł był wcześniej, był dużo przed socjologią. Nie jest to oryginalne, jestem synem płetwonurka, tylko takiego płetwonurka, który właśnie już jak ja zaczynałem się interesować tematem, to już nie nurkował z butlą w ogóle, ale mam takie wspomnienie z dzieciństwa, jeździliśmy nad Bałtyk na wakacje, takiej małej wsi tam i tata zawsze brał maskę, rurkę i płetwy i pływał od pali do pali, w sensie od jednego falochronu do drugiego, tak w tej we w te. I później zakładał piankę, którą mu Gałach, ciągle istniejący, uszył, a to było bardzo dawno temu. A później mu urósł brzuch trochę i sobie wkładał tam wstawki w tę piankę. Ja się strasznie wstydziłem, będąc tam z tym tatą na tej plaży, bo taką miał bardzo opływową sylwetkę, ale przyznam, że teraz totalnie chciałbym być tym gościem, który co rano wstaje i pływa od pali do pali. To mi imponuje. I tak zacząłem, ja umiałem pływać z maską i rurką, zanim umiałem pływać. I strasznie mnie dziwi do dzisiaj, jak kursanci przychodzą, zakładają maskę, rurkę i płetwy, oni mówią, że w tym nie potrafią, a bez tego potrafią, bo ja miałem dokładnie na odwrót. A jak miałem 15 lat, to zrobiłem taki prawdziwy kurs nurkowy CMAS-u, pierwszą gwiazdkę w polskim jeziorze, wszystko było jak po bożemu, jak trzeba, spanie w namiocie, zimna woda, termoklina, niedopasowana pianka, mała butla, wszystko było tak, jak sobie wyobrażacie. I wtedy też trochę wciągnąłem z powrotem tatę w nurkowanie i to w takim ważnym momencie, jak wiecie, 17-latkiem i z ojcem nie masz o czym gadać, to jednak zaczęliśmy jeździć na wyjazdy nurkowe i był chociaż jakiś wspólny temat. Dokładnie tak. I co? I potem wpadłeś na pomysł, żeby rozwijać tą karierę nurkową? Bardzo szybko i właśnie to jest, myślę, że to jest coś, co mam do zaoferowania światu nurkowemu. Moja ścieżka rozwoju i różne tam błędy, obalone mity i inne rzeczy, które doprowadziły mnie do tego, no teraz jestem instruktorem technicznym, właśnie skończyłem kurs 2. poziomu freedivingu, więc takim już nie najmniejszym misiem we freedivingu, tylko trochę większym. Czyli że dłużej wstrzymujesz powietrze? Troszkę dłużej wstrzymujesz powietrze, dokładnie, tak, trochę dłużej lubię się przyduszać, więc jest tak, że przeszedłem
tę ścieżkę do tego miejsca bardzo nie wprost, wydaje mi się, i jestem z tego zadowolony i na tej podstawie tak właśnie, że lepiej się uczyć na błędach cudzych niż swoich, to myślę, że możecie trochę posłuchać też o moich i to zrobi dobrze słuchaczowi, odbiorcy, bo baza, w której zacząłem nurkować, była jedną z najtańszych baz po prostu. Taka była dla studentów Politechniki Warszawskiej na Mazurach, koło Szczytna. I było tam na przykład bardzo dużo alkoholu, co takie, ja miałem wtedy 15 lat, więc jeszcze nie byłem taki strasznie alkoholowy, natomiast jak teraz o tym myślę, to się łapie za głowę, ale to był taki ówczesny standard absolutny. To było tak, jak się nurkuje, czyli wchodzisz do strasznie zimnego jeziora, właśnie robisz ten kurs i mówią ci później, że jak się tu nauczysz nurkować, to nurkujesz wszędzie, że jesteś już po prostu bogiem nurkowania. A powiem ci, że do dzisiaj się z tym spotykamy. No tak, ja to bardzo to widzę na forum nurkowym i tu mam też taką ciekawostkę, to z kolei z tej socjologii, po tych 10 latach jest tam kilka rzeczy, które zapamiętałem. Jest takie zjawisko, które to świetnie opisuje, się sprawdza w przeróżnych aktywnościach życiowych, on się nazywa krzywa Dunninga-Krugera, czy efekt Dunninga-Krugera i w skrócie, bo nie wszyscy może wiedzą, o co chodzi, no i jest tak, że jak mamy ten układ współrzędnych, tam na jednej osi jest to, co ty naprawdę wiesz na jakiś temat, a na drugiej jest to, co ci się wydaje, że wiesz. No i tam jak weźmy, że załóżmy, że to jest hodowla jedwabników i nie wiesz nic o hodowli jedwabników, potem widziałeś na YouTubie taką reklamę 1,5-minutową o hodowli jedwabników i później już na wszystkich spotkaniach rodzinnych perorujesz o hodowli jedwabników, już wiesz wszystko o hodowli jedwabników, już możesz wykładać profesorom biologii o hodowli jedwabników. Tak, ekspertem jesteś. Dokładnie. Później się jednak zapisujesz na jakiś tam kurs hodowli jedwabników i okazuje się, że nic nie wiesz absolutnie od hodowli jedwabników i twoje poczucie właśnie twojej wiedzy, kompetencji w danym temacie spada drastycznie niemalże do zera. I później stopniowo się buduje. I to jest, w nurkowaniu to jest dokładnie przykład nurka, nie daj Boże, po takim programie try, intro, czyli takim, co przed na jedno nurkowanie i już wtedy wszystkim tłumaczy, na czym polega nurkowanie z butlą czy freediving. Tak, choroby dekompresyjne. Dokładnie, wszystko już opowie, albo po kursie podstawowym. Jeszcze jakiś film paradokumentalny. Tak, z żółtymi napisami. Tak. Także to bardzo widzę na forach internetowych cały czas, które przyznam, że staram się jak najmniej na nich spędzać czasu, ale jest to też jakoś tam jednak cecha polska, bo to jest do tego stopnia, że jak ja mam czasem jakieś pytanie takie realne, rzeczywiste i myślę, że ktoś w świecie nurków może mi na nie odpowiedzieć, to głównie pytam na forach zagranicznych. Nie tak, że jest o niebo lepiej, ale jest trochę lepiej, bo tu jakby widzę bardzo dużo osób właśnie świeżo po kursie OWD czy z jedną gwiazdką CMAS-u mi mówi, że chyba mnie porąbało, że coś tam chce zrobić. Ja mówię, no nie, bo wiem, że się da i tak dalej, więc jest to bardzo trudne i myślę, że ta krzywa to trochę opisuje, jakby do tego dochodzi takie słynne sformułowanie, że nie wiemy tego, czego nie wiemy i trzeba mieć to zawsze z tyłu głowy. No i wracamy na te Mazury, gdzie robisz tą jedną gwiazdkę, wchodzisz z pomostu, nurkujesz krótko w otchłani ciemności i jest naprawdę zimno. No i myślisz, to jak to przetrwałem, to przetrwam już wszystko. I ja później chciałem zrobić drugą gwiazdkę jak najszybciej, bo w tej bazie, w której byłem, było tak, że jak się zaoferowałeś, że będziesz nurkował z ludźmi z jedną gwiazdką, to można było nurkować dużo taniej. No ja tą drugą zrobiłem, jak miałem 16 lat i tak mówię, 3 tygodnie na polu namiotowym, stołówki, zimno, zatoki, czosnek co wieczór, żeby rano te uszy się chciały jeszcze przedmuchać. Zrobiłem kurs podlodowy w piance. Czyli da się. No. Da się, tak. Zresztą teraz nurkowałem właśnie odnośnie tego Bałtyku, nurkowałem z kursantką, z którą nurkowaliśmy w Deep Spocie, później jeszcze ona nurkowała w Chorwacji i ona mi powiedziała, trafiliśmy na termoklinę na 6 metrach i to taką tam uczciwą, w sensie, że były 4 stopnie poniżej i ona powiedziała, że jak ja pokazałem, że płyniemy dalej, to ona myślała, że ja żartuję, bo to jest przecież fizycznie niemożliwe, żeby popłynąć w tak zimną wodę. Zimnie nie będzie. Tak, że jakby tam już się nie da. Ale już na drugie nurkowanie poszła, może nie z takim wielkim uśmiechem, bo już wiedziała, że się da, natomiast powiedziała w pierwszej minucie, myślała, że to jest po prostu niewykonalne, że to jest jakiś żart, ta temperatura, te 4 stopnie. I tam jak już tak byłem, już mi się mówi, że jestem świetny, to powiedzieli, żebym poszedł sobie na Bałtyk, bo tam to już w ogóle właśnie się oddziela chłopców od mężczyzn i trafiłem do bardzo fajnej bazy, w której pracowałem później bardzo dużo.
Więc trafiłem do bazy Waldka Popowskiego. Tak, ci co wiedzą, to wiedzą, bo to jest człowiek jakby z olbrzymim doświadczeniem prowadzenia bazy nurkowej na Bałtyku. Bardzo taki ekscentryczna postać, charakterna. Dla mnie taka figura ojcowska, trochę muszę przyznać, mam olbrzymią słabość do Waldka i wracam do niego z przyjemnością. Zarazem, i to też nie jest jakąś wielką tajemnicą, Waldek w dużych dawkach jest dosyć trudnym człowiekiem we współistnieniu. Tam jak do niego pierwszy raz trafiłem, to było to właśnie 18 lat temu, więc on wtedy był jednak trochę łatwiejszy niż teraz, naprawdę. Dalej kocham cię, Waldku, jakbyś tego kiedyś posłuchał, to poważnie mówię. No niemniej jest trudny i rzeczywiście to czego tam doświadczyłem, no to jak wchodzisz nurkować z tego pomostu do jeziora, tak sobie kładasz tam płetwy, maskę, rurkę, to tam gdzieś jest, później się cofasz, bo czegoś zapomniałeś, później wchodzisz, poczekasz na kolegę, podyndasz w tej wodzie, a tu nagle nie ma tego pomostu, tylko jest ta łódka się rusza, fala jest albo jej nie ma, nie można zawsze nurkować o tej godzinie i tego dnia, co sobie wymyśliłeś, że będziesz nurkował i trzeba było zacząć w planach uwzględniać pogodę, co wiedział, że praktycznie nie istnieje, poza takimi nagłymi jakimiś burzami z piorunami. I pamiętam, że tak czułem się wyjaśniony tam, tak? Zrobiłem ten kurs wrakowo-morski i poczułem, że wcale tak dużo nie wiem o tym nurkowaniu, jak mi się wydawało, a już przecież tych ludzi tam nawet brałem właśnie jakiś tam z niższych stopniem, bo to w smasie było jakby możliwe, nie komercyjnie, ale tak to się dawało. I w tym jeziorze szczupaka potrafiłem znaleźć, termoklinę przetrwać i poradzić sobie z zalodzonym automatem oddechowym. No to był wtedy taki jeden z głównych problemów w ogóle nurkowań w Polsce w zimnych wodach. I jakby były te legendarne automaty Apexa, które były odpowiedzią na nasz kryzys i grzałka Michalaka, co jak pierwszy raz zabrałem za granicę, to się na mnie patrzyli jak na absolutnego kosmitę. Ale wtedy się okazało, że właśnie sieci, prądy, przyrządy do cięcia i w związku z tym jakieś takie ogólne ogarnięcie siebie pod wodą też jest ważne. I jezioro uczciwie w żadnym stopniu na to nie przygotowało. W sensie kompletnie była to jakiś nowy zestaw umiejętności, ubieranie się i rozbieranie, wychodzenie i wchodzenie z jednostki pływającej. To są bardzo cenne umiejętności, które może mieć nieźle opanowany nurek po OWD w Egipcie, a nurek P3, który nurkował w jeziorze zimnym w Polsce, może w hańczy robić wszystko na dole, dalej dostanie łódką w głowę i jakby już nie, może bez przypadków konkretnych osób, bo też mam parę, to się po prostu zdarza i to jest taki typowy wypadek okołonurkowy, czyli płetwonurek próbuje wejść na łódkę, robi to nieumiejętnie i jest w ten czy inny sposób kontuzjowany. Jakby to jest poważna rzecz, której właśnie prędzej się nauczysz w Egipcie niż w polskim jeziorze, co bardzo chętnie zapominają wszyscy nurkowie jeziorni, cmasowi i twardzi. Mówię tak, ponieważ ja też byłem dokładnie takim nurkiem. Jakby to jest złośliwość we własnym kierunku również, przekonanym o swojej wyższości i krytykującym tych, co nurkują w ciepłych wodach. No i po tym doświadczeniu Bałtyku i tej fali krótkiej, nieprzyjemnej i wchodzeniu i wychodzeniu na bardzo różne jednostki. Ja też byłem z takiej łódki Hestia dużo, co znowu ona już nie pływa z nurkami. No po prostu jest bardzo dużą jednostką, której kapitan był piekielnie sprawny i to było dosyć zabawne. Ja bardzo mi się podoba jego podejście. Ta łódka mogła wypłynąć w każdych warunkach niemalże. I jak przychodziła grupa, mówi, że oni dadzą radę, on mówił, nie wydaje mi się. On mówi, nie, spokojnie, rezerwacja, przyjechaliśmy, robimy. To mówi, dobra, to robimy, nie ma problemu. No i on płynął, połowa tych ludzi żygała. Jak już tam skoczyli do wody, to różnie było z tym zanurzeniem, bo to było tak, że on wyrzucał, nie pamiętam jak się nazywa, ale naprawdę niesamowity on z marynarki wojennej, w sensie fizycznej obsługi nurków, że potrafił wyrzucić dokładnie w takim miejscu, że jak ty zrobiłeś ten krok do przodu z tej łodzi, kiedy on trąbnął syreną, to nagle ta bojka od opustówki wpadała ci sama w ręce, mimo że jak skakałeś, to była tam 15 metrów od nas odległa. Ale jak coś zaspałeś, jak coś jeszcze sobie poprawiłeś, latareczkę, to już nie było tej bojki, nie było niczego. Byłeś bardzo daleko od domu. I on po prostu miał to w nosie, że połowa ludzi nie zanurkuje, bo oni się upierali, zanurkują, przepłacił mu pieniądze i to robił, więc to była taka mocna lekcja. No i jak po tym już myślałem, że już tak, kurde, no naprawdę jestem twardzielem. Już wszystko po prostu umiem. To pojechałem do Irlandii.
pomysł był taki, że to był 2005 rok, wtedy w Irlandii się pracowało, jak się było Polakiem, zasadniczo. I więc tak, szlak był przetarty. Mój brat tam wtedy pracował, był geologiem, więc pracował w Citibanku, to naturalne. I ja byłem socjologiem, więc zostałem dive masterem w Irlandii i sprzedawałem garnitury. Jakby zawarłem tam taką umowę w centrum nurkowym, że będę u nich pracował 3 dni w tygodniu i to będzie taki dive masterski staż, że ja pracuję, oni mnie uczą, a zarazem 4 dni w tygodniu muszę z czegoś żyć w tej Irlandii i sprzedałem garnitury, jakby wtedy się nauczyłem do jakieś koszule, krawaty, nic z tego nie wiem teraz nawet składać równo, to niestety wymarła ta umiejętność, te dive masterskie zostały, te koszule gdzieś, nie bardzo, nie wiem gdzie mam żelazko. I poszedłem tam, no i taki też naprawdę uczciwie jakby widzę to teraz bardzo przekonany przez środowisko polskie o wyższości CMAS-u nad PADI, ale zarazem wiedziałem, że ja chcę pracować pewnie za granicą, bo chcę podróżować, więc będę potrzebował angielskiego słownictwa. No i że to PADI jednak na świecie jest bardziej popularne, więc mimo, że to jednak może to będzie lepszy ruch biznesowo, więc pojechałem tam. No i tam się okazało, że jest danego dnia na jednym wraku. Na przykład da się nurkować między 14:37 a 15:22. I tylko wtedy. I nie ma innej opcji. Tu chodzi o prądy pływowe, których jakby my w Bałtyku nie znamy, no nie w tej postaci. To nie takie siły, jest namiastką, w ogóle nie ma o czym mówić. I centrum nurkowe działa według rozpiski prądów, znaczy przypływów i odpływów. To się nazywa slack water, nie wiem jak się nazywa po polsku, jest high tide i low tide, czyli jest taki moment na przykład, że jak masz advance'a, to o jakiejś godzinie dany wrak jest na tam 28 metrach, a o innej godzinie jest na 36 i możesz do niego nurkować tylko na wybranej godzinie, a w innej już nie możesz, bo jest za głęboko. No i to była taka lekcja punktualności organizacji, jakie nie dostałem nigdy nigdzie w Polsce, bo kto nie wskoczył do wody jakby w danym momencie i powiedzmy z jakąś tam 2 minuty tolerancji, to nie wskoczył. Kto się nie zebrał do łódki, nie ogarnął sprzętu, nie ma tam, poczekajcie jeszcze chwilę. Jeszcze fajeczka, kawka. Nie, to cokolwiek, zapomniałeś noża, w sensie zapomniałeś tam kaptura, musisz sobie naprawić, no nie wiem, no to każdy może nurek zrobić rachunek sumienia, że jak się ubierał na nurkowanie i pękł mu pasek od maski, no i grupa poczekała na niego tam 3 minuty, jak mu dive master, czy tam kapitan, czy ktoś naprawił ten pasek od maski. To tam tego nie było. To po prostu nie było takiej opcji przy tych nurkowaniach. Bo były też nurkowania i to jest druga rzecz, właśnie w tym prądzie. I to było moje pierwsze zetknięcie z prądem, taki, z którym nie da się walczyć. W sensie, który jest tak silny, że tylko płyniesz z nimi. To mam takie wspomnienia w tej wodzie dosyć mętnej Zatoki Dublińskiej. To nic przezroczystego i pięknego. Że jakby ja lecę, obok mnie leci jakiś tam rekinek mały, jakaś ryba, jakieś coś i wszystkimi nami tak ciepie o kamienie, o coś, co jest na tym dnie. I jakby zero tak kontrolujesz lewo, prawo, ale nie ma opcji zatrzymania się. Na przykład też odnośnie gubienia się lub nie z partnerem, czy strzelania bojki, to wszystko się działo w ruchu. Zawsze. Jakby w tych nurkowaniach z prądem nie było opcji zatrzymania się. Można się było, nie wiem, złapać kolanami takiego kamienia i spróbować się zakotwiczyć w jakimś miejscu, ale wtedy często było tak, że wręcz no, pęd wody mógł wciskać bypass od automatu, jak się źle uważyłeś i automat się jakby się wzbudzał, zależy też gdzie patrzysz, no ale takie różne problemy, których wcześniej nie doświadczyłeś po prostu. Nie doświadczyłem, ich nie było. I na przykład wiem, znowu tu wracam do tego Egiptu, bo my się w Polsce lubimy śmiać z Egiptu. W Egipcie doświadczyłem takich prądów. Doświadczyłem prądów właśnie wstępujących i zstępujących, takie co cię wpychają pod wodę i wypychają nad wodę i ciągną wzdłuż. No i mi bardzo pomogła ta Irlandia z tym i jakby nie czułem się jakoś tam obezwładniony przez te siły, jak pierwszy raz się z tym zetknąłem. A w Irlandii trochę czułem, tylko na szczęście tam zostałem bardzo ładnie, profesjonalnie pokierowany, jakby z briefingami, z instrukcjami, z tym jak to robić, żeby było dobrze. Jakby i to było znowu taki kolejny kopniak, że wydaje się, że umiesz, a nic nie umiesz. Plus zaskoczyło mnie w tym PADI bardzo pozytywnie, chociaż trudno mi było to przełknąć, jaka jest określona struktura szkolenia, w sensie jak to bardzo jednak nie zależy od instruktora, że jest instruktor Maciek, który uważa, że coś jest ważne, instruktor Tomek, który uważa, że coś jest ważne, no to nie, znaczy oni sobie mogą to uważać, ale też na pewno ważne jest to i to ćwiczenie, a to ma być pokazane tak, żeby ktoś widział i zrozumiał i w ogóle to był duży przeskok i bardzo to na szczęście zgadzało z tym, czego się uczyłem na studiach w tym czasie, że kurs nurkowy ma na celu nauczyć kogoś nurkowania,
a nie mu udowodnić, że się do niczego nie nadaje, albo sprawdzić go jakby na teście na komandosa, czy się nadaje, czyli że nie przychodzę na kurs nurkowy umiejąc i tam ktoś odbiera ode mnie kolejne sprawności, tylko że ja ich nie umiem, a rolą instruktora jest mnie nauczyć. I tu nie chcę, bo ja miałem fajnie jako instruktora w tym jeziorze, natomiast widzę, że taka ogólnie tendencja wtedy była, że jak chcesz być nurkiem, to możesz być twardy, albo nurczynką, to już w ogóle możesz być twardy. Tak, zakręcanie butli pod wodą. Dokładnie, a tam było, że nie, no, że jest jakby to był kurs jeszcze Dive Mastera, no, że jak jesteś Dive Masterem, to masz umieć bardzo ładnie pokazać wszystkie ćwiczenia, tak żeby ktoś był w stanie powtórzyć te ćwiczenia, czyli nie pokazać, jak ty zajebiście je robisz, robić je szybko, ciach, zdjąć butlę, założyć butlę, patrzcie, zrobiłem, spróbujcie, no i co, nie umiecie, tylko zrobić to tak, żeby ten ktoś był w stanie to po tobie powtórzyć, że celem naprawdę było nauczenie, a nie cokolwiek innego. I ta cała struktura, i to było bardzo uderzające, że można tak uczyć, w sensie pozytywnym. I to był też taki dowód, słuchaj, no naprawdę dużo ludzi może być nurkami. Ta słynna Leni Riefenstein, co po 70 trzeba nurkować, to miała do tego prawo, bo nurkowanie to nie jest jakby walka o życie, ani szturm na jednostkę podwodną jakąś, tylko oglądam sobie rafy, szczupaki, żółwie, co tam chcę, jest mi miło, a jak ktoś chce, żeby było głębiej, to jest głębiej. Później zostałem instruktorem, to następny przeskok, NAUI, bo trochę tak wtedy było, bo NAUI było bardzo popularną, szanowaną federacją w Stanach. Znaczy właśnie już nie było tak bardzo popularną, ale dalej bardzo szanowaną. W Polsce wtedy Centrum Nautika, z którym współpracowałem, jakby tak trochę rozważali, żeby NAUI było ich preferowaną szkołą jakby wyboru, w której będą uczyć, to NAUI spadł i jest pokrewne na wiele sposobów, w sensie tego całego struktury szkolenia, no ma pewne różnice, które akurat mi się właśnie wtedy mi się bardzo podobają. Różnice takie, że od początku kładzie też duży nacisk na ratownictwo i na samodzielność nurków, w tym sensie, że nurek po OWD, tylko się tam nazywa scuba diver, co gdzie indziej jakby wzbudza jakieś, że to jest taki mniejszy stopień, to tam nie, to jest ten pierwszy poważny stopień. Ma dosyć dużo ratownictwa, relatywnie od razu i może później zrobić kurs Advanced Scuba Diver, który ma jeszcze więcej ratownictwa i może go robić do 40, więc jest takie duże zaufanie względem tych nurków, jakby, żeby od razu ich wychowujemy takich samodzielnych, samoradzących sobie i to mi się bardzo podobało. No to właśnie mi też się to podoba, bo ja właśnie tak rozmawiałem z instruktorem i brakuje tego ratownictwa w OWD, czy coś wpadł. Tak, no to jest tak, że te kursy, to jest konieczność rynkowa, to też nie jest jakaś tam zła wola, ja ją widzę, wiecie, jak ja robię ten pierwszy kurs, tę pierwszą gwiazdkę, to jestem jednym z chyba z ostatnich roczników, co tak miał. Ja po 2 miesiącach chodzenia na basen zobaczyłem butlę pierwszy raz, bo tam były jakieś testy i jak ją zobaczyłem, to ja i 8 typa naraz i oddychaliśmy z jednego automatu, bo takie było zadanie jakby do zrobienia tego. No, strasznie się po pierwsze zmieniło nurkowanie, ono jest bezpieczniejsze, sprzęt jest lepszy, wszystko jest łatwiejsze, więc jakby się w taki naturalny, absolutnie zdroworozsądkowy sposób zmniejsza te wymogi od kursantów, bo po prostu nurkowanie jest łatwiejsze. To po pierwsze. No a po drugie, kursy trwają krótko, bo ludzie mają tyle czasu. Jak ktoś teraz przychodzi, i to wiem jako instruktor, już jako ktoś, kto próbuje sprzedać komuś kurs nurkowy i on mi mówi, no i to będzie trwało. No ja mówię, 3 dni. No to nie da się w 2. A ja wiem, że kurs trwał 2 miesiące jeszcze jakiś czas temu. Później trwał tydzień, później trwał 5 dni, a teraz trwa 3. No ja w te 3 jestem w stanie kogoś nurkować samodzielnie, nauczyć tak, żeby on był w stanie samemu ogarnąć swój sprzęt, wejść do wody, nurkować w parze, jeśli tam będzie jakiś dive master, przewodnik, który w razie czego upora się ze wszelkimi jakimiś większymi problemami, a z partnerem będzie w stanie się złapać za szelkę i wynurzyć awaryjnie. No i to wystarcza, tylko że to jest takie absolutne minimum. A jakby jest to rozłożone na później na kursy jakby rescue i wszystkie inne. Plus na przykład później jest zderzenie, też jest zabawne. Też uczę kursów technicznych i ludzie kiedyś tam zrobili to rescue, czy nawet robili te CMAS-y, to ratownictwo, to wszystko już zrobili dawno temu. Później zakładają twinset, suchy skafander, jeszcze to wrzucą kołowrotek, bojkę, tam to uprząż tiroską, coś. No i mówię, no dobra, no teraz wyciągnij, poholuj i tam rozbierz ze sprzętu w wodzie. I ja to mówię, a ja sam przez to wszystko też przeszedłem i sam jakby byłem strasznie zdziwiony, jak bardzo to jest kurde jednak trudne i coś innego niż ja się uczyłem. I po prostu ktoś ci to musi pokazać, ty się musisz tego nauczyć i jeżeli wcześniej ci w pełno przekonaniu ze wszystkim sobie poradzisz od strzała, po prostu jesteś zajebisty, bo nurkowałeś na hańczy głęboko, no to jest pułapka tego. W sensie jesteś ponadprzeciętnie wyszkolonym nurkiem,
ale to nie znaczy, że umiesz wszystko. I ja brutalnie, wielokrotnie byłem jakby, życie mi pokazywało, że dokładnie tak jest, że każdy akwen ma jakąś swoją charakterystykę i zresztą to jest w stopniach nurkowych, tylko o tym też wszyscy lubią później sobie zapomnieć, bo to jest wygodne. Jest napisane, że jesteś upoważniony, uprawniony do nurkowania do danej głębokości. I tę głębokość wszyscy pamiętają, jak ona jest bardzo ważna. No i w SMASie to jest 20, a nie 18, więc trochę lepiej. A 18 było 60 stóp, bo tam to jest okrągło. Ale w warunkach zbliżonych lub łatwiejszych niż te, w których się uczyłeś. No i ta druga część jest taka pomijana. Pamiętam, że to było w PADI bardzo wyraźnie napisane, jak się wtedy uczyłem na tym Dive Masterze, że jeżeli przyjedziesz gdzieś, gdzie są inne warunki niż te, w których się uczyłeś, musisz zrobić orientation dive z instruktorem, jakby to był wymóg od ciebie, żeby to zrobić. No i tak jak jesteś oszczędny na nurkowaniu, to nie chcesz płacić temu instruktorowi, bo przecież ty już wszystko wiesz, bo już nurkujesz w tym jeziorze długo i żeby nie było, ja bardzo lubię, jakby, to się uważam, że jeziora są świetną szkołą, ale po prostu nie są szkołą do wszystkiego. I jak pojedziemy do Egiptu, ja to widziałem właśnie, bo też zdarzało mi się prowadzić safari jako instruktor, gdzie ludzie naprawdę z wysokimi stopniami później wystrzeliwali spod wody, mieli jakieś problemy, no bo to było coś innego, po prostu nigdy nie mieli do czynienia z takimi warunkami, a wyszli z założenia, że oni wiedzą, bo już długo nurkują i mają tych nurkowań dużo. I tak, no i właśnie te kursy techniczne następne znowu mnie wyjaśniały dosyć mocno. Zostałem ostatecznie po tamtym byciu instruktorem NAUI i na przykład pracowałem na Florydzie. Później pojechałem na Florydę, pracowałem tam w takim centrum nurkowym, gdzie okazało się, że najważniejsza umiejętność, jaką ja muszę mieć tak naprawdę, a ja pamiętajcie, te zalodzenia, co będzie, jak ci zamarzną 3 automaty oddechowe w zespole dwuosobowym i wszystkie to wynurzenie bez maski, bez płetw i tak dalej, no to okazało się, że ja muszę umieć łowić homary. Okay. Bo jak tam pracowałem na Key West, to był sezon na homary i to było tak, że ludzie przyjeżdżali, kupowali w naszym sklepie taki pogrzebacz, siatkę i taką, jak hycel ma taką smyczkę. No i mieli prawo złowić 6 homarów dziennie, niekomercyjnie. No i oni, wiecie, chcieli być zadowoleni z swoich wakacji na Florydzie, kupili te rzeczy i chcieli złapać homara. Złapanie homara nie jest jakoś strasznie trudne, a jak się ma te rzeczy, ale nie jest takie banalnie proste. Więc z czasem nauczyłem się łapić te homary, łapałem ich sprzętem te ich homary. Oni byli szczęśliwi, bo się wynurzali z tymi homarami. Jeszcze wkładali tej siatki, którą też im sprzedaliśmy i mieli zdjęcia i byli zachwyceni. Po czym zazwyczaj się brzydzili jednak tych homarów. One są żywe i nie. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale... Inna sprawa, ja nie jestem, czy to są homary, czy langusty, żeby nie było, ktoś mnie, kurde, może na tym złapać. No w każdym razie taki lobster. W każdym razie to się zazwyczaj kończyło tak, że byłem w domu, w którym była nas 6 studentów z Polski na wizie Work and Travel. Tam wszyscy pracowali się na budowie, w kawiarni, ja w centrum nurkowym. Ja wracałem codziennie z taką siatką jakichś tam 8 iluś homarów żywych, ruszających się i później je w domu ci studenci z Polski zabijali, gotowali albo wręcz coś i przez tam, no nie wiem, przez 3 tygodnie mieliśmy codziennie homary. A naprawdę nasz budżet tam był taki, że ja marzyłem o kurczaku, no ale za kurczaka musiałem zapłacić tam $5, a tego homara miałem za darmo. No tak. Więc jadłem już tego homara, niech stracę. I moją wczesnej dziewczynę Natalii prosiłem, żeby mi go zrobiła tak, żeby smakował jak kurczak, bo jeszcze nie mogę homara. I na przykład tam nadzór nad nurkami, ponieważ tam były płytkie nurkowania, sprowadzał się głównie do pływania w masce, rurce i płetwach, a wcale nie z butlą, i do adresowania ich potrzeb, takich, że ktoś się wynurzył nagle, miał jakiś problem i wtedy ja musiałem go gdzieś szybko podholować albo szybko rozwiązać jego problem, bo tam się nurkowało naprawdę na płytkich rafach, takich do 10 metrów. Były też wraki, to istniało, ale jednak gro nurkowań było naprawdę płytkich i ci ludzie po prostu, nawigacja była prosta, wchodzili sami, a my byliśmy po to, żeby im pomóc w razie problemu. To taki trochę ratownik jak na plaży. Tak, trochę coś takiego i nagle jakby ta praca była zupełnie inna niż wszystko, czego się uczyłem, ale zarazem ważna, no bo też uczciwie na przykład praca na Helu u tego wspomnianego już Waldka Popowskiego, 95% problemów, które mamy z ludźmi, grupami, jakby nurkami, którzy przyjeżdżają, się dzieje na powierzchni. W sensie jest to problem, który zaczyna się na powierzchni, jego rozwiązanie przed zanurzeniem sprawia, że nurkowanie będzie dobre albo będzie niedobre. I naprawdę to jest tam, bo jednak jak ci ludzie już potrafią sobie właśnie tam zmienić automat jeden na drugi i zejść po linie, to jest świetnie,
ale ta jednostka pływająca znowu i to wchodzenie do wody i nie łamanie nóg, albo dopłynięcie do boi, nie wiem, uniknięcie zawału serca, bo płynęło się pod prąd i tym podobne. Mam też za sobą właśnie na przykład szukanie kogoś na powierzchni przez 2 godziny. Najpierw pod wodą pół, później na powierzchni 2 godziny, bo zdryfował i za późno strzelił boję dekompresyjną, więc jak ją strzelił już blisko powierzchni, bo miał krótką szpulkę chyba, nie pamiętam, no to już my go nie widzieliśmy i szukaliśmy go pod wodą i to wiecie, w sumie tam 3 godziny szukania przyjaciela było stresujące, a sprowadziło się de facto do tego, że jak kogoś zdmuchnął prąd z wraku, bo taka była geneza tego zdarzenia, no to jakby miał kołowrotek i od razu strzelił bojkę, ta bojka wynurzyła się blisko nas i my byśmy wiedzieli, że on tam jest, się wynurza, jak ktoś mógł do niego zejść i go przeasekurować, a to się nie wydarzyło. Taka procedura, jakby doświadczony nurek, no niemniej właśnie, akurat nie tam, nie to. Dużo stresu. A na takiej Florydzie włożysz głowę w wodę, już widzisz, czy z nim wszystko okej, bo po prostu jest przejrzysta woda i wszystko widzisz z góry, więc jakby nie ma takiego ryzyka, że ktoś jest pod tobą 10 metrów, a ty tam nie wiesz, czy u niego jest wszystko okej, bo to w ogóle nie ten problem, więc zupełnie inne potrzeby w tej pracy. No, później pracowałem w Nautice, na Chwarze, potem na Wisie. Fantastyczne miejsce nurkowania. Wis jest w Europie w ogóle fenomenalny, ale też na przykład nurkowałem, tu też mam, jak byłem tym, tak ciągle wierzyłem w ten CMAS, bo jeszcze więcej się dorobiłem te 3 gwiazdki CMAS-u, bo to było to marzenie z dzieciństwa i rzeczywiście był to tam wymagający kurs. Miałem implozję zęba, miałem złą plombę w zębie i mój ząb się zapadł przy moim pierwszym nurkowaniu na 50 metrów. Tak gruchnęło mi w buzi, patrzyłem po ludziach, myślałem, że mam bardzo mocną narkozę, skoro oni nic w ogóle nie drgnęli, a ja poczułem wielki huk. No i wyplułem zęba tam na dole, mam sztuczną piątkę i wspomnienie tego nurkowania. To jest piątka, 50 metrów, wszystko się tam zgadza. W każdym razie, jak pojechałem na Filipiny, nurkowałeś w takiej wyspie Busuanga na wrakach i tam zapytaj się, jaki mam stopień nurkowy. Ja mówię, no ja jestem tym instruktorem NAUI, tam dive masterem PADI, ale mam 3 gwiazdki CMAS-u. I tak liczyłem, że to w nich będzie, dokładnie, okej, dobrze, ten PADI, NAUI. I jak patrzę, nie, wiesz co, my tu z CMAS-u to mamy strasznych nurków. I ja tak mówię, kurde, nie tak się umawialiśmy z tym CMAS-em. I to później wytłumaczył mi bardzo, w sensie właśnie to jest to, czym was trochę uwiodłem, żebyście mnie tu zaprosili. Na studiach napisałem taką pracę o nurkach PADI i CMAS i stereotypach pomiędzy nimi. Janusz Solarz, który powiedział, różnica zasadnicza jest taka, że PADI ma działającą i SSI na przykład też właśnie w Krymucze, to jest ich cecha wspólna, działającą kontrolę jakości, że po prostu co jakiś czas się w ten czy inny sposób sprawdza, czy ktoś prowadzi szkolenie zgodnie ze standardami, zgodnie z wymogami. Te wymogi są jasno określone, precyzyjne, są wymogi zaliczenia kursu, są wymogi od instruktora i tak dalej i po prostu nie da się długofalowo ich nie spełniać. Bo oczywiście zdarzają się czarne owce, zakały albo ludzie, którzy krótko coś robią po prostu źle, ale to nie będzie funkcjonowało latami, to jest niemożliwe. Natomiast w CMAS-ie, a znam wiele fantastycznych szkół, instruktorów CMAS-u, którym nie mam nic do zarzucenia absolutnie, ale w CMAS-ie to nie jest dane na poziomie organizacyjnym, tak? To jest zupełnie inna struktura i może sobie gdzieś tam istnieć, niekoniecznie w Polsce, jakaś szkoła CMAS-u, w której jest jakiś pan Pablo, załóżmy, i pan Pablo uważa, że tak się nurkuje i uczy po swojemu i pan Pablo się nigdy nie rozwija, bo nie musi, bo już się nauczył, bo już jest instruktorem. Już wszystko wie, robi wszystkie kursy w swoim miejscu i pan Pablo ma jakby raczej nie kursantów, tylko wyznawców. I ci wyznawcy wierzą, że słowo pana Pabla jest święte, no a później się okazuje, że właśnie pan Pablo coś wiedział, ale czegoś jednak nie wiedział. Ten Dunning i Kruger wracają i różne inne tego typu problemy. I to też, mówiąc, mnie takie doświadczenia przekonały do tego, że ja bardzo lubię, jak ze mną kursanci nurkują długo, w sensie jak robią ze mną kurs podstawowy i kolejne, ale jednak namawiam ich i naprawdę to z bólem serca, bo to jest biznesowo trudna decyzja, żeby jednak popróbować też z kimś innym ponurkować czasem, że jak pojadą gdzieś tam, to żeby wzięli innego instruktora, bo ja wiem, że ja mam różne swoje zboczenia, bo różne rzeczy mi się przytrafiły, a inne nie i jakby miałem problemy, też te moje skrzywienia na tę socjologię i te miękkie, jakby u mnie problemy zaczynają się w głowie i ja bardzo, na przykład moje kursy podstawowe, to bardzo dużo rozmawiam z ludźmi o ich
o ich jakby postawie do nurkowania, o tym, jak mają rozmawiać z tam dive masterami, jakimiś przypadkowymi partnerami na nurkowiskach nowych, o takim uczciwości względem siebie, że jak się czujesz dzisiaj, że coś jest nie tak i nie chcesz nurkować, to nie nurkuj, niezależnie od tego, ile pieniędzy wydać na ten wyjazd. Jak na przykład poświęcam dużo uwagi podczas szkoleń czemuś takiemu i na technicznych tak samo. Ale no nie. No to trudne w ogóle jest. No trudne, ale ja się to 10 lat zrobił. A zarazem no nie, mam uczciwie emergency, tam buoyant ascent to się nazywa chyba, czyli takie ćwiczenie, że zrzucasz balast i wynurzasz się do powierzchni, jak się wszystko zesrało. No to ja je robię, bo tego wymagają standardy, ale ja nie mam do niego serca. W sensie dla mnie to jest sytuacja, której na tak wielu płaszczyznach da się wcześniej uniknąć, że po prostu nie powinno do niej dojść, plus jakby ona działa na tych małych głębokościach i na kursie podstawowym, a potem nie do końca działa. Jak już pianka się skurczy, jesteś głęboko, to możesz rzucić ten balast. Zależy jaka pianka, jaki człowiek, jaka butla oczywiście, no ale może się okazać, że to nie wystarczyło. Albo z głęboka to wynurzenie, no jakby doprowadzić do tego, że będziesz kaleką na powierzchni, bo choroba dekompresyjna. Więc zarazem, no to jest na przykład tych standardów. SSI ode mnie tego wymaga. Ja jakby to omawiam i to robię ze wszystkimi tymi zastrzeżeniami. No i dzięki temu ja nie jestem tym panem Pablo, który uważa, że to jest złe ćwiczenie, więc je możemy olać zupełnie. No i różne nurkowania wymagają różnych rzeczy. Świat też idzie bardzo do przodu, tak jak mówię, no to nurkowanie się strasznie zmieniło, jest dużo łatwiej nauczyć, to z kolei bardzo dobrze widać na przykładzie freedivingu, gdzie kiedyś jakby wszyscy musieli wyważyć te same drzwi, a teraz jest ścisła taka doprecyzowana struktura szkolenia i jakby są tam typowe problemy i ich rozwiązania. No i mi zajęło dobrych parę lat zanurkowanie na 20 metrów i to było takie ledwe zanurkowanie na 20 metrów, a tutaj prowadzę kursy, no i nie, tam 80% kursantów. W sensie, jeżeli ktoś zejdzie na 5 metrów bez problemu, na takim intro, to ja w 2 dni jestem w stanie go nauczyć nurkować na 20 prawie na pewno. Mówisz 2 dni, a w dzień da radę? No już mamy pół tylko. No nie, to jest przykład, bo po prostu to zostało już odkryte, ustrukturyzowane, opanowane, jakby co jest kolejne kroki, jak to zrobić, żeby było dobrze. No i tam to bardzo widać, ale w nurkowaniu sprzętowym też to się trochę wydarzyło. Jakby tam na przykład obsługa Twinsetu. Ja pamiętam, jak kupiłem sobie Twinset, to po prostu zacząłem w nim nurkować i tam wymyślaliśmy, jak to robić, żeby go wykorzystać do końca. Ale teraz taki kurs Extended Range Foundations, którego no, w Polsce ludzie nienawidzą, bo on dużo kosztuje i nie można po nim nurkować głębiej. On się w ogóle nazywa Fundamentals i to jest taki kurs, na którym siedzisz na relatywnie płytkiej wodzie, max 12 metrów, kręcisz zaworami, strzelasz bojkę, robisz to w kółko i to naprawdę robi z ciebie dużo lepszego nurka. Jesteś gotowy na kurs techniczny, na którym później się uczysz naprawdę nurkowania dekompresyjnego, a nie tego strzelania bojki i kręcenia zaworami, bo to już umiesz wcześniej i możesz się skupić na tym, co jest realną jakby clue danego wyzwania. No ale to kosztuje i nie zwiększa uprawiania głębokości, więc w Polsce raczej ludzie nie chcą go robić, bo przecież szwagier pokaże, jak się nurkuje w Twinsetie. No ba. I to takie mam, że no wszyscy, którzy jednak przyjdą na ten kurs i go robią, łącznie z instruktorami, na koniec mówią, Jezu, fajnie, że go zrobiłem, świetnie, dużo mi to dało. I mówię, ja pamiętam siebie, jak pierwszy raz poszedłem na kurs Extended Range do Przemka Kacpraka, wcześniej miałem jeszcze Advanced Nitrox zrobiony, ale ten Extended Range był trochę inny. I myślałem, no nie wiem, no unoszę się na jakieś głębokości, więc mam dobrą pływalność i już nurkowałem dekompresyjnie, bo miałem 3 gwiazdki CMAS-u i właśnie tamto. No, Przemek sprawił, że chciałem wyrzucić Twinset do śmieci i już nigdy nie jest z tym nic wspólnego. Po pierwszym nurkowaniu później już było bardzo miło. Więc jakby cały czas coś jest. No i to jest lekcja na pewno, którą wziąłem, że naprawdę warto się cały czas uczyć. Po pierwsze dlatego, że jakby no nie da się nauczyć wszystkiego. Po drugie dlatego, że ten sport się zmienia. Jakby zmieniają się różne systemy, procedury, one są cały czas update'owane, nie wiem, tak jak instrukcje pierwszej pomocy się zmieniają, tak samo zmieniają się kursy nurkowe, na przykład wiadomo, że coś tam działa, coś nie działa. To takie niuanse później, czy tam łapać za puszkę, czy za wąż, czy wciskać guzik, czy nie wciskać, jak podajemy powietrze, czy złapać za tę szelkę, czy za tamtą. Są szczegółowe różne rzeczy. W każdym razie to się zmienia i zmienia się w taki fajny sposób, bo jest tak, że jest jakaś dyrektywa, te federacje coś robią, potem ludzie tak nurkują przez parę lat, potem Dan zbiera informacje o tym, jakie były wypadki, co się stało i dlaczego doszło do tych wypadków, no i potem my to wdrażamy
no dobra, to nie działa, bo coś tam. I zmienia się system szkolenia. No i póki instruktor sam się rozwija, robi jakby kolejne kursy i uczy. Mam dobry przykład. Na kursach z butlą się uczy czegoś takiego, że jeżeli jest ta wcześniejsza lekcja snorkelingu, a jeżeli robicie kurs nurkowania już trochę wcześniej, to na pewno też pamiętacie, to jakby zadanie jest takie. Ktoś, kto dobrze ogarnia maskę, rurkę i płetwy, ma zanurkować z rurką w buzi, coś tam przepłynąć pod wodą, czy kogoś wyciągnąć, wynurzyć się, dmuchnąć w tę rurkę tak żeby wylać z niej wodę i oddychać dalej. To jest to założenie. No i tak w sensie ratownictwa, jak to rzeczywiście jest tylko skok, wyciągnięcie, wyjście, to ma sens jakiś tam, chociaż jak ratuję, to też wyciągam tę głowę nad wodę. Natomiast z niego jakby płynnie ludzie przechodzą do takiego freedivingu, który po prostu nie nazywa się profesjonalnie freediving, no ale jest nurkowaniem pod wodą, bez powietrza i oglądaniem czegoś tam, więc jest freedivingiem. No i ze świata freedivingu, z zawodów, z wyczynów i tak dalej, wiemy, że jeżeli ktoś straci pod wodą przytomność, czyli dostanie blackoutu i ma tę rurkę w buzi, to niestety jest spora szansa, że jak się rozluźni, to zaleje sobie płuca. Tak, nieprzytomny. I osobę, to już ratownicy wiedzą bardzo dobrze, która zalała sobie płuca, jest trudno ratować. I jeżeli ktoś zrobi dokładnie to samo, zanurkuje, straci przytomność i tam się gdzieś położy, opadnie, ale nie będzie miał tej rurki w buzi, to praktycznie na pewno będzie miał zamknięte usta, zamkniętą głośnię, nie zaleje sobie płuc i w związku z tym jego wyciągniemy, zrobimy prostą procedurę BTT, jeśli to zrobimy oczywiście w czasie takim, że się nie udusi, ale człowiek się aż tak strasznie szybko nie dusi pod tą wodą, to absolutnie nic mu się nie stanie. Czyli ta sama jakby rzecz z rurką w buzi i bez rurki w buzi ma kompletnie różne konsekwencje i we freedivingu uczy się nurkowania bez rurki w buzi, a na kursach scuba w tych części właśnie snorkelingowej ciągle jest ta rurka w buzi i ona wysyła taki sygnał, moim zdaniem, właśnie kursantom, że no to jak nurkuję pod wodą, to nurkuję z rurką w buzi, który wiem, że jest zły. No i ja jestem dość przekonany, że to się zmieni niebawem, jak właśnie jeszcze trochę ze sobą będą rozmawiać ci ludzie, co nurkują z butlą i bez i powiedzą, hej, my już wiemy, że to nie działa, wy jeszcze tego nie wiecie, ale zaufajcie nam, bo my to robimy bez przerwy. To jest taki dla mnie bardzo namacalny przykład tej wiedzy, która jeszcze musi przejść z jednego sportu do drugiego, ale jest. Obiecuję już teraz się słuchać. Nie, właśnie chciałem nawiązać do tego, że żeby zostać tym dobrym nurkiem, to jest ciągła nauka, zwłaszcza nauka na błędach, analizowanie. Nauka na błędach, tylko naprawdę najlepiej cudzych. Jakby jest pełno rzeczy, które ktoś zrobił źle i za to zapłacił jakąś cenę mniejszą, większą. I też zmienia się bardzo ta wiedza, zmieniają się jakby standardy, zmienia się sam nurek. Jest coś takiego w nurkowaniu dekompresyjnym, tak? Że właśnie jak na załóżmy, że zrobiliśmy te 3 gwiazdki CMAS-u, albo nawet 2, no to wiemy, że możemy nurkować dekompresyjnie. To daje takie uprawnienia, wszystko jest legalnie, dekompresja nie ma limitu, biorę swoją tabelę, piszę runtime, albo biorę 2 komputery i nurkuję z nimi i lecę. No i teraz, jeżeli ktoś to robi latami, no to coś mu działało, więc działa. Później jest zdziwiony, bo zaczyna go coś mu strzykać po nurkowaniach, albo wręcz bardzo go No boli, no. No boli go bardzo. Już nie tak delikatnie strzyka, albo ląduje w komorze i nie do końca wie dlaczego. No i wiemy, i to jest jakaś naprawdę duża różnica, ale nie chcę, o tym opowiadał Kot na patofizjologii na spotkaniu, że około 40 roku życia następuje bardzo duży przeskok w sensie naszej podatności na wystąpienie objawów choroby dekompresyjnej, a tam przy 60 to jest już olbrzymia różnica. Że załóżmy 2 osoby nurkujące, wykonujące dokładnie to samo nurkowanie, to ta młodsza nic jej nie będzie, a tej starszej 5 razy bardziej prawdopodobne, że coś jednak będzie. Mimo że wykonali identyczne nurkowanie, więc to jest jakby zmienna wieku. Do tego dochodzi zmienna takiej sprawności fizycznej. No i właśnie jest tak, że wiecie, kiedyś byliśmy młodzi i mogliśmy spędzić 3 tygodnie pod namiotem na Mazurach, a później jeszcze 2 miesiące w Irlandii sprzedając garnitury, a później siedzimy przy biurku w malarni proszkowej i nie uprawiamy aż tyle sportu, a później jedziemy bez ekstra nurkowania na 50 metrów, mamy uprawnienia, mamy gazy, jedziemy, robimy w weekend, no i okazuje się, że to jest problem. To na szczęście nie jest opowieść mojego życia. Ciągle mi się udało nie mieć nigdy żadnych objawów choroby dekompresyjnej, ale raczej jest to kwestia czasu niż cokolwiek innego.
No bo sprawność fizyczna już nie da, tak? Już ten tam kaloryfer obrósł boilerem na zimę, już ciastka są bardzo smaczne, jak człowiek siedzi przy komputerze i tak dalej. I to są czynniki ryzyka, tak? To jest coś, co zwiększa. No i odpowiedzią na to zrobioną przez federację, albo no kursy dekompresyjne, albo teraz w ogóle od bodajże zeszłego roku jest taki, uważam, że rewelacyjny pod tym kątem kurs, nazywa się Decompression Diver. I to jest taki diver, co ma ten sprzęt, co zawsze miał, normalny, jedną butlę, ale do tego ma butlę z boku, w której będzie nitrox, a nie już nie powietrze. No i ten Decompression Diver schodzi na 40 metrów. I teraz no wszyscy, którzy nurkowali i wiedzą, i na przykład, że jak tam jest jakiś fajny wrak, no to ja to widzę i to każdy musi sobie w własnym sumieniu odpowiedzieć. Zazwyczaj ustawiam te komputery i to wszystko na minimum, te ustawienia bezpieczeństwa, żeby tam na dole wyskoczyło, że mają 7 minutek mogą tam być, a nie 2 na tym wraku, na 40 metrach. No więc nurkuję jakby na minimum bezpieczeństwa. I to jest jakaś strategia. No i wtedy to nurkowanie może pozostać bezdekompresyjne. Natomiast dokładnie to samo nurkowanie można zrobić tak, że ustawić sobie gradient faktory, czy tam inny jakiś współczynnik bezpieczeństwa w komputerze na trochę więcej, wpaść w krótką dekompresję, tak? Czyli na komputerze wypadnie, słuchaj, bardzo fajnie, że tu jesteśmy, ale wynurzenie będzie trwało 10 minut, a nie 3, czy tam nie 7 w sumie, no dobra, to 10, a nie 7, załóżmy. I ten płetwonurek jakby wynurza się, na płytszej wodzie zmienia gaz oddechowy na ten nitrox, co ma w tej butli z boku. Ta butla jest mała i tam nic strasznego się nie dzieje. I to są bardzo podobne profile nurkowania, tak? Czy to ustawiłem te komputery na minimum, czy zrobiłem jednak to. Natomiast jest dużo bezpieczniejsze to nurkowanie z tą butlą boczną. W sensie dla zdrowia to jest przeskok olbrzymi. I to jest taki kurs, który ma być odpowiedzią właśnie na to, co ludzie i tak robią. W sensie, że ponieważ my widzimy, że ludzie i tak kombinują albo wpadają w tę dekompresję i później mówią, że coś im komputer wyskoczyło, nie wiedzą, co tam było napisane, jakieś 7. Ja to regularnie słyszę, naprawdę. Okay. To jest jakby... Ja często pracuję w funkcji osoby, która tak nadzoruje nurkowanie właśnie tam z łodzi czy spod wody, że mam jakąś grupę, ale są też inne grupy, ktoś wchodzi do wody i później słyszę, jak te komputery pikają na łódce po wszystkim i nie udają, że to się nie dzieje. Słyszę to w deep spocie też regularnie. Ktoś się wynurza, coś mu pika, mówi, bo on tam był ustawiony inaczej. Okay. My wiemy to, że tutaj praktycznie nikt chyba nie zgłosił choroby dekompresyjnej. Mogę się mylić, może to się jakoś zmieniło, ale wiem, że to jest bardzo rzadko, natomiast wiemy z Gdyni, że oni się zgłaszają tylko po paru godzinach, bo tu właśnie dużo osób chce klepnąć to dno i myśli, że skoro oni w Hańczy zrobili 30, a tam jest ciemno i zimno, to tutaj 45 to przecież bez problemu, a to tak nie jest, to jest ciśnienie. Tam jest 4 atmosfery, tu jest 5,5 i fizyki nie oszukasz, dokładnie. Więc taki respekt i chęć rozwoju, a wiecie, a wcześniej tego nie było. W ogóle cała akceleracja dekompresji, czyli używanie gorących nitroksów do dekompresji, to z jednej strony jest narzędzie dla nurków nurkujących naprawdę głęboko, ale z drugiej strony to jest doskonałe narzędzie dla nurków rekreacyjnych, którzy chcą robić bezpieczniejsze, zdrowsze nurkowania. Tylko tego, to nie jest jakieś dodatkowe obciążenie, jakaś hiperkomplikacja. Trzeba poświęcić trochę uwagi i pieniędzy temu, żeby nauczyć się to ogarniać. To naprawdę nie jest rocket science. I później jakość tego nurkowania i jego ryzyko jest zupełnie inne, bo jeżeli ja przez całe nurkowanie jestem mniej nasycony azotem, to ewentualne takie wyrzucenia, jak mówiliśmy, że tam emergency buoyant ascent, jakby niesie zupełnie inne ryzyko ze sobą, jeśli mam w sobie mało zalegającego azotu. Więc to... No i to jest coś, co się niedawno pojawiło w tej formie, bo wcześniej rzeczywiście było tylko twinset, butla boczna albo nurkowanie i dekompresja na powietrzu. I tak trochę, jak chciałeś wejść w nurkowanie dekompresyjne, to był już naprawdę duży krok, dużo zachodu, a jak chciałeś tylko tak troszkę wejść w nurkowanie dekompresyjne, albo chciałeś tak liznąć, ale tak chciałeś, żeby było troszkę bezpieczniej, żeby się czuć mniej zmęczonym po nurkowaniu, to właśnie i są teraz narzędzia, a kiedyś ich nie było. I to jest przykład czegoś, co się zmienia. Na plus moim zdaniem. Ja jestem jak najbardziej na tak. Fajnie właśnie opowiedziałeś, jak świat nurkowy się zmienia, jak ciebie wszystko zaskakiwało. Tak się zastanawiam, co jeszcze cię zaskoczy w takim razie. Zaskoczyłem tutaj w Deep Spocie, jak po tej całej historii, którą słyszeliście, ja przyszedłem pracować do Deep Spotu. Wydaje mi się, że byłem relatywnie doświadczonym instruktorem, chociaż nie pracowałem jakoś strasznie dużo w zawodzie. Później było właśnie życie rodzinne i spędzanie całych sezonów gdzieś w jakiejś bazie nurkowej, to nie idzie jakoś bardzo w parze, a mam teraz 5-letniego syna i żonę i jakby to jest, trudno jest wtedy wybyć gdzieś na Filipiny albo coś na długo tam. Więc
w deep spocie zacząłem uczyć, no ale czułem, że to jest totalnie taka, no taki trochę wydłużony basen przed tym prawdziwym nurkowaniem na wodach otwartych. No i to, co na przykład widzę teraz, to jest tak, po pierwsze tutaj jestem i to mnie naprawdę zaskakiwało, szczerze, no nie spodziewałem się tego, mimo tych wszystkich doświadczeń. Po pierwsze widzę, że jest duża pula ludzi, która w ogóle by nie nurkowała, gdyby nie deep spot. W sensie by się nie przełamali, bo się boją głębi, zimna, ciemna, nie wiem, boją się nauki u niemówiących po polsku instruktorów za granicą, boją się nurkować daleko od szpitali, cywilizacji i tym podobnych. No i przychodzą tutaj, tu jest naprawdę łatwo i przyjemnie, oswajają się z tym i później mogą stopniowo, małymi kroczkami, czyli nie robią tego testu komandosa od strzała, że schodzimy pod termoklinę, zobaczymy, ile jesteś wart i zerwiemy ci maskę jeszcze kontrolnie, tylko powolutku, pomalutku, cieplutku i ci nurkowie mają szansę wyrastać. Już mam paru takich na bardzo rozgarniętych, fajnych, samodzielnych nurków. Drogą ewolucji, nie rewolucji. Dokładnie. I to się dzieje i to widzę, więc ja jestem zachwycony tym narzędziem. Następna rzecz, którą widzę też bezwzględnie to, że tu jestem w stanie robić nurkowania na kursach, które trwają 45 minut, godzinę. Trudno jest robić takie długie nurkowania, zwłaszcza takie nieruchome, takie gdzie się robi te podstawowe ćwiczenia w morzu czy jeziorze, czy nawet w Chorwacji tak naprawdę, że po prostu łatwiej jest zacząć w takim miejscu i stworzyć ten wzorzec ruchu właśnie, że tam jak łapię za automat, to nie za puszkę, tylko za kabel, a jak sięgam, to tak, a jak podaję, to tak, no to ja do tego nie potrzebuję zimna prądów i ciemna i strasznie, potrzebuję do tego czasu i powtórzeń i te powtórzenia dużo łatwiej jest osiągnąć w deep spocie niż gdzieś indziej. Następna rzecz to pływalność. Jakby tu jest naprawdę dużo czasu, żeby poćwiczyć pływalność. Można jakby zmieniać tę głębokość, pływać z ludźmi w toni na 15, na 13, na 11 i tak dalej. Oni się uczą, coś im pika ten komputer, to ich sprowadza i na przykład to jest coś, co też zawsze dawał Egipt, a te polskie jeziora nie aż tak, bo tam się pływa albo z głową przy dnie, żeby coś widzieć, albo przy opustówce, no bo to tylko tak ma sens. No. W Bałtyku to powiedzmy różnie, a na tym poziomie podstawowym też się pływa raczej w zatoce raczej mniej widać niż więcej, więc też raczej się pływa z głową przy dnie albo przy linii jakiejś, więc też tą pływalnością jest trudniej, w sensie ją się rzeczywiście, pływalność w toni zaczynamy ćwiczyć dopiero w sytuacjach awaryjnych, a to jest już trochę złożone wtedy, tak? Czyli awaryjne wynurzenie 2 osób bez punktu odniesienia w postaci liny, to już jest trudne ćwiczenie. To fajniej wcześniej zrobić nieawaryjne wynurzenie w toni bez punktu odniesienia i to mogę sobie robić w deep spocie bez problemu, jakby wielokrotnie. A mam jeszcze takie doświadczenie, co już nie będę mówił, bo to za łatwo byłoby pewnie dowiedzieć się, kto to był, no ale nurkowałem z bardzo rozgarniętymi nurkami ze służb. Naprawdę, takimi, którzy przyjdą ci na ratunek, jak ci coś strasznego stanie, ale zarazem mieli totalne braki właśnie w pływalności, bo to nie była ich charakterystyka, ich nurkowań. Tak, oni mają zejść i wyjść pewnie. Tak, coś innego. I to było widać, że tam jest taka dziura, że po prostu ktoś to przeskoczył i poszedł jakby dużo dalej, a tego nie zrobił. A zarazem od nich oczekiwania są takie różne. No teraz na Prime jest film o tej jaskini i 13 chłopcach. No i tam jest to tak po żołniersku, ale pokazane, no, że są Navy Seals Divers, którzy bardzo chcą i bardzo potrafią i ogólnie są świetni, tylko nie są nurkami jaskiniowymi. Tam jednego z nich spotyka tragedia, ale inni też są aż tak świetnie, no bo to nie jest ich środowisko pracy. Jakby to nie jest kwestionowanie ich męstwa, bohaterstwa i ogólnego rozgarnięcia, ale to jest po prostu coś innego. I na przykład to, co z kolei widzę, co Deep Spot po kursantach, no to słucham tego nurkowie, to każdy to chyba będzie wiedział. Jak się wynurzamy, no to powietrze w naszym jackecie tam się rozszerza, więc trzeba je wypuścić z jacketu. I pianka robi dokładnie to samo, więc gruba pianka też robi to, tylko jeszcze bardziej. I nurkowie z Deep Spotu, którzy nurkują bez pianki, są zaskoczeni tym, jak dużo trzeba wypuścić powietrza z żakietu przy wynurzaniu i w związku z tym często ich na tej płytkiej wodzie jednak trochę wyrzuca na początku, no bo tego tutaj nie ma. Tak? To jest takie coś, czego rzeczywiście tu ich nie możemy. I to jest wtedy rolą instruktora uczulić go, słuchaj, masz na sobie 7+7 i to się będzie tak zachowywało, że na tych głębokościach tam 0,10 ta pianka będzie się bardzo kurczyła, że ten pas zacznie ci latać, jeśli już wasz pasa, że jakby stracisz pływalność, będziesz czuł, że cię ciągnie na dno, no nic cię nie ciągnie, ale że ten jacket, że to wszystko. No i to jest taki przykład czegoś, co rzeczywiście ja tego w Deep Spocie nie nauczę.
Ale nauczę bardzo wielu innych rzeczy i nauczę ich dobrze, więc jakby ja jestem zachwycony tym narzędziem. Pytanie to jest później do ludzi, co oni z tym zrobią, no bo jeżeli ktoś jakby zrobi z tego maszynę do zarabiania pieniędzy, czyli będzie mógł, bo Paddy tak uznało, że to jest akwen wód otwartych, więc będzie mógł tu szkolić wszystkie kursy od początku do końca, a później ktoś wyjedzie właśnie nawet do Egiptu, założy piankę i wpadnie w prąd i będzie miał duże problemy. Jak mówiłeś, w warunkach podobnych. Tak, tak, no dokładnie. Więc to dla mnie to jest zostawienie jakiejś tam większej wiary i odpowiedzialności po stronie ludzi, plus jest to świetna decyzja biznesowa dla federacji na pewno. Jakby trzeba mieć naprawdę i jakby myślę, że to jest bardzo ważna rola instruktorów, żeby wpajać kursantom to poczucie, że zrobiłem wszystko, co mogłem, starałem się i naprawdę się dużo nauczyłem, zrobić olbrzymi postęp, ale pamiętaj, że jeszcze jakby jest dużo innych rzeczy, nie oszczędzaj na swoim bezpieczeństwie, jak pójdziesz nurkować, tak? Jakby pomyśl, ile pieniędzy wydajesz na jakieś różne rzeczy związane, na poduszki powietrzne i bezpieczne auto, to wzięcie instruktora w nowym miejscu jest taką poduszką powietrzną i to nie jest tak, że on chce z ciebie wysysać pieniądze i czasem będzie się wydawało, nie, no to w zasadzie on nic nie zrobił, ale on właśnie zrobił. On tak. coś dopowiedział do tego i pokierował tym. I to wpłynie tylko na bezpieczeństwo, ale też na jakość nurkowania. Bo jak mam nurkowanie przez godzinę, kiedy się stresuję, denerwuję, walczę o życie, a jak mam przepiękne nurkowanie, to tego na Florydzie się nauczyłem. Tam jak przyjeżdżała rodzina z dziećmi, w ogóle biorę instruktora, mimo ja to mówię, nie, to wiecie, prosto, nie ma problemu. Nie. Biorę instruktora, instruktor ma patrzeć na mnie i moje dzieci, to są moje wakacje, ja mam nie mieć stresów, ja chcę być zaopiekowany i to było fajne. Ja mówiłem, I came all the way from Eastern Europe to protect your kids i oni byli zachwyceni i jakby wiedzieli, za co płacą. No. Brzmi super, naprawdę. Ciekawa historia. Także tak, uczmy się na błędach innych osób i nurkowanie jest ekstra i miłe i się zmienia i nie jest strasznie trudne i nie ma co się wdać w pyskówki, ani zostać jakąś wyznawcą jednej szkoły, organizacji, wiecie, jednego instruktora. Wszyscy, również instruktorzy też popełniają błędy albo o czymś zapominają. Po to są podręczniki, po to są inni instruktorzy, żeby tam różne rzeczy wychwycić, wyłapać i wtedy to jest synergia, to działa naraz, no, a nie i to, że ktoś poszedł do kogoś innego na jakiś kurs, to nie znaczy, że instruktor podebrał i jest frędzlem, tylko może po prostu robi coś innego. Dokładnie. Dzięki ci, naprawdę fajny odcinek. Przepraszam, że tak długo. Nie, leżało mi to na sercu. Ale warto, nie, naprawdę, to jest dużo fajnej wiedzy merytorycznej, która mam nadzieję się przyda naszym słuchaczom. Dziękuję. Polecam nurkowanie. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.